miejsce ogólnie jest całkiem fajne. Mają tutaj sklepik, mały, słabo wyposażony, ale jest. Mają restaurację i mają jakieś pokoje. No i Christian właśnie zdecydował się zostać tutaj na noc. Tutaj, tak jak mówiłem, wszędzie proszą, żeby się poruszać bardzo powoli na wszystkich kompleksach, stacjach benzynowych, hotelach, żeby nie wzniecać kurzu, żeby nie było tumanów kurzu, brudu i żeby wszystkim się przyjemnie oddychało i chodziło tutaj. Także 5 km na godzinę. Na pożegnanie kupiłem sobie jeszcze worek lodu i gazowaną wodę do mojego Campari, więc może będą drinki dzisiaj w Mitchell Falls Campground. Nie ma tam niestety prysznica, także prysznic chyba wezmę jutro. Już 2 dni nie brałem, nie chcę się przyznawać. Ale jakoś się nie złożyło, no. Dzisiaj nie była, wczoraj jakoś była zimna woda, no i tyle. Ale zobaczymy, czy ten lód się nie roztopi, to jest taki challenge, to jest mój Ice Bucket Challenge. Jak 27 stopni temperatura, w samochodzie będzie chłodniej oczywiście, jak ten lód się szybko nie rozpuści i może jeszcze, czy go dowiozę w jakimś kształcie na kemping, a potem gdzieś schowam pod krzakiem, żeby jeszcze został mi do wieczora, bo idę na hike, na trekking, także zobaczymy. No i jadę, położyłem lód na dole, tam gdzie są nogi pasażera, skierowałem tam wyziew klimatyzacji, żeby było jak najbardziej chłodzone. Zobaczymy, teraz mamy 2,5 godziny, 3 godziny drogi, zobaczymy w jakim stanie dotrwa. Czasem tutaj na poboczu przy drodze są takie wraki samochodów, o. Mam wrażenie, że one są tu specjalnie postawione jako ostrzeżenie, żeby nie speedować. No więc okej, jedziemy dalej. A jaka muzyka jest najlepsza do jazdy po bezdrożach Australii? To jest właśnie to, co należy robić, czego nie należy robić, że trzeba patrzeć na znaki floodway albo traffic hazard i nie wjeżdżać na pałę, bo się ma fajny samochód z dużą prędkością w kałużę, bo ta kałuża może się okazać trochę głębsza niż się myślało i dno może być nierówne. Także taka przestroga. Prawie, że przegapiłem ten skręt. No, jedzie się 2 godziny po takiej drodze, nie ma żadnych skrętów, a nagle skręt. No i jak się okazuje, to mój skręt. Teraz jeszcze tylko 70 parę kilometrów po tej drodze, no i jesteśmy w domu. Temperatura właśnie przeskoczyła na 30, a potem na 31. No, zaczyna się robić naprawdę gorąco. Takiej pogody oczekiwałem trochę, przylatując do Perth i musiałem na nią czekać prawie 2 tygodnie. No więc jak pewnie widzieliście, skręciłem z takiej mojej wygodnej drogi szerokiej, gdzie mogłem do 120 jechać, w taką mniejszą drogę. Było ostrzeżenie, że droga nie jest reperowana, droga nie jest konserwowana, więc trzeba uważać. No i było wąsko i
było dosyć kręto i wyboiście, ale dało się jechać miejscami do 70, ale nagle pojawiła się rzeka i po prostu myślałem, że się posram, bo wyglądała na największą i najgłębszą, z jakich do tej pory widziałem. No i postanowiłem polecić dronem kawałek, żeby zobaczyć, jak głęboka jest. Nie wyglądała na super głęboką, ale miała takie głębsze miejsca, których trzeba było unikać, jak się przejeżdża. No i co? I po prostu wjechałem, ale najpierw puściłem drona, bo stwierdziłem, jak mam utonąć, to niech to będzie nagrane przynajmniej. No i nie utonąłem, także jest ogólnie spoko, jadę dalej, ale chwilę to czasu zajęło. Samochód trochę coś tam piszczał, jakieś systemy wspomagania, bo dno było wyboiste, ale no nie ma problemu, nadal chodzi, nadal mogę jechać dalej. Pojawiły się pierwsze palmy, od razu wygląda to fajniej. Zdarzają się odcinki, że można naprawdę wygodnie i szybko jechać. A teraz nawet 120 da się. Wydaje mi się, że tak mocno trzęsie na tej drodze, że aż mi się ekran przesunął w prawo. Zobaczcie, tytuł nie jest już wycentrowany. Dojechałem, chociaż mój samochód wygląda dosyć koszmarnie, ale już tak wyglądał nie tak wcale dobrze wczoraj, więc no dzisiaj po zderzeniu z krową jeszcze gorzej oczywiście. Proszę tutaj jak zwykle o rejestrację, żeby się zarejestrować i zapłacić za kemping i trzeba jeszcze kupić coś, co się nazywa Ungu Visitor Pass. Niestety nie mam pieniędzy, więc wsadzę w jedną z tych kopert cokolwiek tu mam. To jest 50 lir tureckich i 10 euro może, albo 15, zobaczę. I spróbujemy jakoś tutaj na tym przeżyć, na tej gotówce. Właśnie dowiedziałem się, że tutaj są wrony, które bardzo lubią znęcać się nad pozostawionymi śmieciami i torbami z jedzeniem. I są wrednymi stworzonkami, co zauważył sam strażnik parku, który wywiesił tu specjalne ogłoszenie o tych wronach. Dowiedziałem się też, że nie należy pływać w tych głębokich oczkach wodnych, które są pod wodospadami, bo żyją w nich łungur i mogą ten brak szacunku ukarać. Ale gdyby łungur cię nie dopadł, to napisane w następnym zdaniu jest, że są tam również krokodyle różańcowe. Te słonowodne, salties duże. I one również mogą cię ukarać. Powiem wam, że jedna rzecz na tym niesamowitym zadupiu jest uderzająca. Jest tu parę kamperów, ale jak słyszycie, nikogo poza tym tu nie ma. 2-3 kampery, chyba jakiś strażnik, budka, żeby się zapisać, zarejestrować i zapłacić za kemping.
ale jak słyszycie za mną ten hałas, to są helikoptery. Cały czas helikopter, samolot, loty widokowe. No po prostu będę miał dużą radochę z tym, jak tam wypuszczę drona. Zobaczymy, czy w ogóle się da polatać. Natomiast, o, słyszycie? Natomiast dosyć szybko się tam idzie, 1,5 godziny. Pan mówi tutaj, że z dzieckiem zrobił, ale się bałem, bo to jest napisane 6 godzin w jedną i w drugą stronę razem. Mówi, że 1,5 godziny w jedną stronę z 2 małych dzieci, więc powinienem dać radę to szybciej zrobić. Także lecę, bo niedługo będzie ciemno. Wziąłem cały prowiant już. O, mam tutaj plecak, mam drony, mam jedzenie, wodę. Chyba krem na słońce trzeba wziąć, bo te 31 stopni to zobowiązuje. No i trzeba lecieć. A co ja tu właściwie robię? Może zapomniałem powiedzieć. Idę zwiedzać jeden z najsłynniejszych wodospadów w tej części Australii. Wodospady Michela. Znajdują się na wyżynie Michela, Mitchell Plateau, i również tworzy je rzeka Michela, więc tu wszystko należy do Michela. No i tak jak widzieliście, droga tutaj jest dosyć trudna, trzeba przejeżdżać rzeki, jest dużo wybojów. Christian nie zdecydował się tu przyjechać, niestety, niech żałuje. Natomiast te wodospady na zdjęciach wyglądają fantastycznie. Zobaczymy, jak będą wyglądać na żywo. Bałem się trochę, bo jest napisane w internecie, że ten szlak zajmuje 4 do 6 godzin w dwie strony, a tu okazuje się, sąsiad mi powiedział, że z 2 małych dzieci zrobił to w 1,5 godziny, sąsiad na kempingu, a tu jeszcze spotkani panowie, że to jest godzinka drogi, także myślę, że zdążę przed zachodem słońca. Co chwila jakiś szelest w krzakach, więc zastanawiam się, co tam spieprza, czy jakaś walabia, kangurek, skalistka, czy jakiś wąż, cholera. Jedną ciekawą rzeczą tutaj w tych obszarach to są takie kopce termitów, które są przy drodze i w lesie i wszędzie w sumie. Takie olbrzymie kopce, ten jest nawet nie taki duży jeszcze, ale bywają naprawdę ogromne. Takie całe miasta, takie metropolie olbrzymie. Są tu jakieś nawet dobudówki, boczne wieżyczki, przednie wieżyczki. No, wygląda to jak to jest taka jedna wieża, ale są jeszcze takie dużo, widzicie, że on jest wyższy ode mnie, nie? Ale no, bywają jeszcze naprawdę takie szersze, rozbudowane. I to przy drodze czasem się jedzie, to jest niesamowite wrażenie, trochę jak na Marsie. Zdaje się, że szlak dalej prowadzi przez wodę, także nie uniknę dzisiaj różnego kąpania się w wodzie, czy to samochodem, czy nogą.
Dobra, to idziemy. Czas do wody. Powiem wam, że woda jest zajebista. Trochę te śliskie głazy są wkurzające, ale tylko w jednym miejscu. Woda jest poza tym naprawdę zajebista i to było bardzo miłe. Koniec. Zainstalowali tu nawet taką fajną altankę, która chroni od słońca. Bardzo miły gest. Wydaje mi się, że to jest dla tych ludzi, którzy helikopterem są może tu przywożeni. No i jestem tu. Czy wy to widzicie? Chyba muszę trochę krzyczeć, żeby było mnie dobrze słychać przez ten szum wody. Ale wrażenie jest niesamowite. Widzicie te wodospady? Wariactwo. Jeden wielki w takiej misce, półmisku i potem jeszcze jeden mniejszy niżej. Po prostu widok jest, potem widok na cały kanion. O tu. I jeszcze z drona niesamowite zdjęcia, jak się leci w tym wąwozie. To jest po prostu bajka. I najlepsze jest to, że jestem tu zupełnie sam. Nikogo innego tu nie ma w tej chwili. Jestem kompletnie sam i myślę, że już nikogo nie będzie, bo jest dosyć późno. A czemu jestem sam, to zaraz powiem. Ogólnie opłacało się przyjechać tutaj te 3 godziny po tej fatalnej drodze przez jakieś rzeki, bajora, wykroty, dziury, głazy, żwir i serpentyny w zaroślach. To miejsce jest jedynym w swoim rodzaju tu w zachodniej Australii. Naprawdę bardzo polecam. Natomiast jestem tutaj późno i słońce jest już z tamtej strony, tam jest zachód. Więc oczywiście duża część wodospadów, jak już przyszedłem, była nieoświetlona. Rano oczywiście słońce będzie tam, więc sytuacja będzie analogiczna, tylko w drugą stronę. Natomiast przypuszczam, że w południe to jest najlepszy moment, dlatego widziałem tutaj sporo ludzi, którzy wracali, którzy prawdopodobnie byli tu w godzinach południowych, 12, 1, 2. I to jest chyba najlepsza godzina, natomiast zdecydowanie, jeśli macie szansę odwiedzić to miejsce w australijskim lecie i mieć akurat ładny dzień, no to w lecie jest pora monsunowa i tu pada, więc tej wody będzie dużo więcej. Natomiast w lecie to jest tylko możliwość lotu samolotem lub helikopterem, bo drogi są nieprzejezdne, za dużo pada, jest błoto. Ja miałem to szczęście, że nie tylko jestem tu sam, ale jeszcze samoloty i helikoptery całkiem umilkły. Nic nie lata. Pozwolili mi latać dronem, nikt się nie przypieprzał, nikt się nie wcinał, po prostu bajka, mam to miejsce kompletnie dla siebie. Ach, tak skoczyć stąd na główkę, Boże, to by było piękne. Ale no, woda jest wspaniała.
i jestem. Obudziłem się. Powiem wam, że to spanie w bagażniku to nie jest taka super sprawa. I nie dziwię się, że Krystianowi się to nie podobało. No... trochę jest tu nierówno i trochę ciasno, a on jest większy ode mnie, więc myślę, że miał super ciasno. No, ale nic, trochę pospałem. Zwierzęta jakieś mnie tu nie budziły specjalnie, chociaż krowy wieczorem tak mocno włóczałem, wyły, że miało się wrażenie, że to jakiś słoń po prostu tak trąbi. No i lecę, zbieram się, jem śniadanko i spadam, bo mam Krystiana odebrać między 9 a 10 tam w Drysdale Station, a to jeszcze jest kawałek drogi z powrotem, także muszę już zwijać się. No, w sumie i tak bym tu dłużej nie leżał, bo nie jest specjalnie wygodnie, ale żebym się wyspał, to nie powiem. Tak wygląda moje posłanie. No nie jest to szczyt marzeń. Miałem też trochę tutaj coś opowiedzieć o naszym menu na tę podróż, więc ogólnie przygotowaliśmy sobie 4 kanistry wody, która jest tam. Dodatkowo jeszcze były 2, w każdym jest 10 litrów wody. 2 już poszły, może jeden nawet wziął sobie Krystian, nie pamiętam. Tutaj jest nasze podstawowe śniadanie, cornflakes, muesli tak naprawdę, których mamy aż 3 paczki i które chyba zostaną jeszcze na lot powrotny do Broome. Muesli są tutaj. Jedne, drugie wziął Krystian, który mamy trochę bałagan. Było też trochę mleka, parę kartonów. To na śniadanie. Było sporo owoców. Były takie ciasteczka na deser, Tim Tamsy, o których też opowiem, bo to są Tim Tamy, to są takie australijska instytucja. Były tutaj kiełbaski, awokado i parę puszek takiej wcale nie najgorszej spaghetti gotowej. Gotowa spaghetti razem z sosem i makaronem otwiera się, można jeść. Nie trzeba podgrzewać, ale też i nie jest strasznie zimno. Mieliśmy nadzieję na podgrzanie tego, jak to Krystian mówił, lekkie podgrzanie na rozgrzanym silniku. Do tego nie doszło, ale można to jeść spokojnie. Spokojnie na zimno. Do tego mieliśmy jeszcze chleb i dodatkowo mieliśmy jeszcze banany, kiwi, pomarańcze na takie przekąski i jakieś batoniki muesli. Także większość tego już poszła, no ale śniadanie jest szybkie, pożywne. Oczywiście codziennie to samo, ale co zrobić w takich warunkach? Nie pomaga, że sąsiedzi na wszystkich kempingach mają grilla i są dobrze wyposażeni, tak jak tutaj ci Państwo obok. Mają nawet panele słoneczne i elektryczność, lodówkę, grilla i wieczorem roznoszą się smakowite zapachy pieczonego mięsa. To nie pomaga. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o moim lodzie, który tu dowiozłem, co prawda i schowałem pod samochodem, jak przyszedłem na trekking, ale jak przyszedłem, to już zostały worek wody i 5 małych odłameczków lodu, które wrzuciłem sobie do butelki, żeby się schłodzić, bo było cholernie gorąco, jak wracałem już z wodospadów. No naprawdę było ciepło, tutaj 32 stopnie i no, ale w nocy za to było ciepło. Nie trzeba było się specjalnie przykrywać. Wstaje piękne słońce, mamy wschód słońca na kempingu. Za mną widać. No jest super. Chciałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, o której zapomniałem wspomnieć. Jak wczoraj wracałem przez tę przeprawę rzeczną z wodospadu, gdzie trzeba przejść kawałek przez rzekę, gdzie szlak wiedzie przez wodę, to filmowałem się dronem w momencie, kiedy szedłem i w pewnym momencie poślizgnąłem się na kamieniu, mając kontroler zawieszony na szyi do drona i trochę się skąpałem. No i ten kontroler też się skąpał i to widać nawet na nagraniu. No i kiedy sobie
tak uświadomiłem, że natychmiast muszę wylądować gdzieś w suchym miejscu tego drona, bo ten kontroler zaraz pewnie przestanie działać i dron sobie gdzieś poleci albo wyląduje sobie gdzie indziej. Więc szybko wylądowałem drona na brzegu, no i przyszedłem na suche miejsce, no i doszedłem do brzegu, spakowałem to wszystko, powyłączałem, żeby to schło. No nawiasem mówiąc, kontroler na początku zachowywał się dziwnie, ale może będzie działać, więc może jeszcze będę mógł latać dronem. Wygląda na to, że trochę wysechł. Natomiast idę już do samochodu, bo się ściemniało, jeszcze miałem kawałek drogi. No mokre spodenki mam oczywiście, w kieszeniach telefon. No jasne, ale telefon nie ma problemu, on jest wodoodporny. No i tak po 10 minutach marszu zdaję sobie sprawę, że w drugiej kieszeni jeszcze coś innego przecież mam. Co to jest? Sięgam, a to klucz od samochodu. Mówię, o kurwa, jak ten klucz przestanie działać? No to wypożyczalnia już nam zapowiedziała, bo na prośbę Krystiana wcześniej dzwoniliśmy po zderzeniu z krową, jak się udało złapać zasięg, że owszem, oni nam samochód mogą wymienić, bo ubezpieczenie mamy, ale jak dojedziemy do miasta, a jak nie dojedziemy do miasta, to może być holowanie, które kosztuje $2000. Więc wolałbym móc otworzyć ten samochód i móc dojechać do miasta. Zacząłem muchać na ten kluczyk, wyjąłem go oczywiście z mokrych spodenek. No i idę i cały czas w głowie mi się kołacze taka myśl, a jeszcze 40 minut drogi. Czy ten samochód się otworzy, czy nie? Czy ja mam gdzie spać, czy nie? No i czy mam czym odjechać? No idę, już widzę samochód, klikam nic. No ale podszedłem bliżej, załapało. Także jest tu happy end w tym wszystkim. Czas pakować ostatnie rzeczy i jechać. Jak widać, psy dingo również tutaj potrafią dokazywać i dyrekcja kempingu ostrzega, że lubią porywać ludziom buty. A na mnie już czas. Piękne słońce, piękna pogoda, lecimy z powrotem. Tylko 3 godzinki i 1 rzeka. Cóż może być prostszego? W zasadzie to 2 rzeki. No właśnie, takie sytuacje trzeba tu uważać. Niestety moja opona trochę eksplodowała. Będę musiał teraz ją jakoś zmienić. Zobaczymy, czy mi się to uda. No, okazało się, że jednak jazda szybka po słabej drodze nie popłaca. A jakoś za pomocą instrukcji obsługi powoli się dowiedziałem, jak opuszczać oponę z podwozia. To już jest pierwszy dobry krok. Udało się zmienić oponę. Zatrzymało się przemiłe starsze małżeństwo. Okazało się, że byli w Polsce. Pomogli mi sprawdzić, że wszystko jest ok. No ogólnie już będę na pewno wiedział, jak to się robi. Ale okazuje się, że miałem za dużo powietrza w oponach i trzeba trochę je było spuścić, żeby móc tutaj dobrze na tej drodze jechać. Także trochę żeśmy wypuścili powietrza. W Drysdale może będę mógł troszeczkę więcej powietrza nabrać. No okazuje się, że ta droga jest czasem naprawiana jednak i remontowana, także spoko, fajnie. No i znowu jesteśmy razem w komplecie, jedziemy do Connemara. Nastąpiło małe przetasowanie planów, ale o tym opowiemy później. Także mamy 5 godzin nie za fajnej drogi teraz przed sobą. No ostatnia godzina będzie po asfalcie.
So I just lost the drone. I lost the drone. It flew away on me. But thanks to this beeper and driving relentlessly along this road and this gentleman who provided a system for stopping every 100 meters, we have it back. Hallelujah. It's probably not safe to fly until I return, but at least it's there. Mamy tutaj pożar buszu. Na drodze, obok drogi pali się burz, palą się krzaki. Christian będzie robił lot dronem. Słuchajcie, podjechaliśmy bliżej akcji i po prostu jest pożar na poboczu. Christian znowu będzie leciał dronem. No ja może też na chwilę polecę, zobaczymy. Jest akcja, po prostu śmierdzi dymem i już mamy jechać do miasta i zjeść wreszcie coś po 4 dniach w normalnej restauracji. Ale jeszcze się zatrzymaliśmy, żeby zrelacjonować dla Was ten wspaniały pożar przy drodze. Pożar krzaków w Australii. Don't you want all of them? Sorry? Don't you want all of the sauces? We've arrived in Cannonara and this is a big Friday night. We're at Subway. Are you enjoying your party sandwich? It's so nice. And the choice of restaurants on a Friday night is amazing. Yeah, it's you can go Subway or Subway. Yeah. Also Subway is open. Yeah, but nothing much else. But the girls are nice. The sandwiches are good. The clientele is very discerning. Christian just asked if he can get a free refill. Tu w ogóle jest jeszcze kolejna zmiana planów, która nastąpiła, no bo mieliśmy jechać dzisiaj nie tu do Kunnunury, tylko do takiego roadhouse'u, który jest na południe 2 godziny stąd. I jutro mieliśmy zwiedzać ten park Bungle Bungles. To są te takie wzgórza w kształcie takich kopułek pasiastych. Bardzo ładne. No i okazuje się, że tam też mieliśmy spać w namiocie. Oczywiście Christian już nie chce spać w namiocie. Ja się mu nie dziwię, bo spałem w samochodzie ostatniej nocy i fatalnie się spało. On na zewnątrz w namiocie nie chce, do śpiwora nie chce wejść, w ogóle chce mieć prysznic. W śpiworze mu za ciasno, bo się nie może zapiąć i tak dalej, i tak dalej. A poza tym mamy długą drogę potem do Darwin, no i więc nastąpiła zmiana planów. Mieliśmy lecieć w poniedziałek do Broome, odebrać kampera, a on leci jutro. Zmieniliśmy ten lot, udało się odwołać, a ja w ogóle nie lecę. Ja jutro pojadę sobie zwiedzać, jutro wymienię sobie samochód, bo ten już jest trochę zdezelowany, rozwalony zderzak, opona. Wymienię jutro rano samochód i jadę zwiedzać te Bungle Bungles. Będę jedną noc przynajmniej tam w namiocie. To jest Park Narodowy, to jest jakieś 4 godziny na południe stąd. Camping, Park Narodowy, no jakieś tam hajki. To jest bardzo popularne miejsce, także tam pewnie będzie sporo ludzi, chociaż zasięgu pewnie nie będzie. Potem się spotkam z nim tutaj rano w poniedziałek. On tu przyjedzie tym kamperem, będzie jutro w południe w Broome, weźmie kampera, będzie tu jechał, to jest 1050 km stamtąd. No i w ten sposób w poniedziałek, jak on tu już przyjedzie z tym kamperem, no to już będziemy o 1100 km bliżej do Darwin. No i pojedziemy pewnie w stronę Catherine i potem Darwin od poniedziałku. Wziąłem prysznic, pierwsze 4 dni, zajebiście buch.